Jak to można sobie wyobrazić, ten sąd? To wszystkim mogę odpowiedzieć: otwórz książkę Trafiona przez piorun Glorii Polo, która też i Polskę odwiedziła i mówiła o swoich przeżyciach. I przeczytaj sobie o tym, jak to ona wisiała tak za jedną nogę nad przepaścią piekła i już miała tam wpaść w tę przepaść, a Bóg jej pokazywał po kolei wszystkie epizody jej życia od dziecka. No i właśnie ostatni moment, kiedy już po tym rozliczeniu ze świętej zrobiła się we własnych oczach wielką grzesznicą, usłyszała werdykt: jeszcze nie w tej chwili, jeszcze tam nie wpadniesz. Przywracam ci życie, żebyś mogła mi służyć. Zaczęła jeździć po świecie i dzielić się z ludźmi skutkami tego wydarzenia. I to, że właśnie w tych latach obiegła świat ta książka i te spotkania z Glorią Polo, to nie jest przypadek, bo to już chyba jest bardzo blisko, we drzwiach, ten powrót Pana Jezusa. Paruzja może nastąpić w każdej chwili. Nie mam telefonu do nieba, żeby zadzwonić i zapytać, na który dzień i godzinę jest to planowane. Ale sam przygotowuję się z dnia na dzień i czekam z dnia na dzień. Mogę się mylić, ale w 90% mogę liczyć swoją pewność, że w tym roku mogę być zabrany z tego świata. I że to, co opisałem w ostatnim rozdziale powieści Wejdź do radości, zbliża się. Czyli to jest tak, pewności człowiek nie ma, całkowitej, ale mają w bardzo wysokim stopniu. Ale jeżeli ocaleje i przyjdzie wrzesień, październik, to będzie znaczyło, że czas ten jest jeszcze przedłużony. Tak mogę odpowiedzieć. Powstaje kwestia, z czym miałaby się wiązać moja śmierć. Czy akurat musi się wiązać z tymi wydarzeniami? Nie musi. Ci trzej, których widziałem jako swoich zabójców, mogą przyjść niezależnie od tych wydarzeń o charakterze ogólnoświatowym. Pan Bóg może się nimi posłużyć w każdej chwili. Może to tak być właśnie, że w niedługich już dniach przyjdzie ta paruzja, ten sąd nad każdym człowiekiem i potem ten scenariusz, o którym mówiłem, długie kolejki przy konfesjonałach i księża zaatakowani, kiedy już przesuną się te kolejki, zostaną sami. I być może, że wtedy byłoby wpisane to wydarzenie, o którym mówię, moje osobiste, w ten scenariusz. Ale nie musi tak być. Męczeństwo wszystkich ludzi, od papieża aż do ostatniego szaraczka, prawda? Bo tam byli, pisze siostra Łucja, że ludzie wszystkich stanów, i zakonnicy, i świeccy, i nawet papież. Jeszcze dwa momenty podobne Kościół będzie przeżywał. Nie jeden, a dwa. Dlatego w ostatnim liście, który znalazł się w internecie, napisałem, że dokładnie nie wiemy, którego z tych wydarzeń
to dotyczy. Pierwsze to będzie właśnie to prześladowanie, gdy ludzie nienawróceni po tym sądzie szczegółowym nad każdym człowiekiem ziemi, tak będą opętani, zniewoleni, zdiableni, że staną się niszczycielami Kościoła. I gdyby tak było, to jest bardzo prawdopodobne, że papież Benedykt, który jako jeszcze kardynał wypowiedział się o tej trzeciej tajemnicy, że już nic się nie zdarzy, znalazłby się pod pręgierzem tych właśnie ciosów, prawda, w niego wymierzonych. No a drugi podobny okres będzie przed samym końcem świata, gdy szatan już zostanie wypuszczony ze swojego więzienia, z tej czeluści, do której był wrzucony przez anioła, stanie się jeszcze dręczycielem ostatnich świętych. No i tak jak napisałem, bardziej prawdopodobne jest odniesienie tej wizji dzieci fatimskich do pierwszego z tych wydarzeń, nie do drugiego. Do pierwszego z tego względu, że tu będzie jeszcze bardzo dużo ludzi, a więc i Rzym, tu widzą ten Rzym w połowie zniszczony, prawda? I takie mnóstwo tych wszystkich. Natomiast ostatnie sceny z historii Kościoła będą dotyczyły niewielkiej grupki ludzi. Pan Jezus powiedział Marii Waltorcie, że jak się zaczęło od małej garstki ludzi w Ziemi Świętej, tak się i zakończą dzieje świata, od małej garstki. Czyli nie będzie tak, że ci ludzie tak się rozmnożą, tak ta ziemia będzie tym rajem gęsto zamieszkanym, tylko wprost przeciwnie, będzie się kurczyć. Ktoś tam mówi, że mało się będzie rodzić dzieci po tym sądzie, po tej paruzji. Tak mało, że będzie raczej dogasać życie na ziemi, a nie rozwijać się. No, ale to już inna sprawa. Więc osobiście byłbym skłonny wiązać tę wizję dzieci fatimskich właśnie z tą paruzją. Czyli byłoby to już bardzo bliskie męczeństwo.